Witam Was na moim kanale. Każdą środę pokazuję konfigurację krok po kroku każdej kamery z naszej strony ozicam.pl. A dzisiaj kamera, a mianowicie dwie kamery na aplikacji CamHi Pro. Więc dzisiaj pokażę Wam, jak skonfigurować krok po kroku te oto kamery. A dlaczego dwie? O tym dowiecie się za chwilę. Co otrzymujemy w komplecie z kamerą? Otóż oczywiście kamera, zaślepki na RJ-kę, kołki i oczywiście zasilacz. Dlaczego dzisiaj pokażę Wam dwie kamery? Ponieważ to są praktycznie te same kamery. Różnica jest tylko w obiektywie. W tej kamerze jest to C12-5MP, jest stało ogniskowy obiektyw o ogniskowej 3.6. W tej kamerze mamy obiektyw optyczny. Jak widzicie, jest dużo większy. Porównajcie sobie. Myślę, że to widać, ponieważ w tej kamerze obiektyw optycznie, fizycznie się rusza. Jeżeli chcecie przybliżyć dany obiekt, to ten obiektyw fizycznie będzie się poruszał. W tej kamerze możecie przybliżać tylko i wyłącznie cyfrowo. Więc to jest jedna różnica polegająca właśnie między jedną a drugą kamerą, ponieważ dużo osób też się pyta. Zresztą różnicę możecie zobaczyć na tym shorcie. Więc teraz krótkie omówienie danej kamery. Jest to kamera 5-megapikselowa. Posiada mikrofon, posiada tutaj głośnik, więc można sobie przez tą kamerę rozmawiać. Jeżeli ktoś będzie na dworze i będzie mówił do Was, będziecie mogli słyszeć, co ta osoba mówi. Jak również możecie mówić do tej osoby. Jeżeli chodzi o kamerę bez optycznego zoomu, posiada ona tutaj slot na kartę pamięci, a jeżeli chodzi o kamerę z obiektywem optycznym, ona tutaj nie posiada slotu na kartę pamięci. Tutaj trzeba odkręcić tą klapkę, żeby był dostęp do slotu na kartę pamięci. I to jest główna różnica pomiędzy tymi dwoma kamerami. Oczywiście kamerę możecie łączyć po kablu. Tutaj macie wejście na skrętkę, tu jest wejście na zasilacz, a ta trzecia końcówka jest to przycisk restartu, czyli możemy sobie restartować do ustawień fabrycznych kamerkę. Jak widzicie, kamera też posiada anteny Wi-Fi, więc można kamerę łączyć po Wi-Fi, o ile macie bardzo dobry sygnał, ponieważ nie ma sensu łączyć, jeżeli jest słaby sygnał Wi-Fi. Jak widzicie, kamera posiada też uchwyt, który umożliwia mocowanie do ściany, jak również do sufitu. Jeżeli chodzi o diody, kamerka posiada diody IR, jak również dodatkowego podświetlenia. I te dodatkowe podświetlenie bez problemu możecie sobie włączać i wyłączać, co zresztą pokażę Wam na aplikacji. Oczywiście kamery działają na aplikacji CamHi Pro. Jeżeli ktoś kupuje z naszej strony ozicam.pl, to w opisie jest taka informacja, na jakiej aplikacji działają kamery i bez problemu możecie sobie je pobrać. Więc w pierwszej kolejności pokażę Wam, jak połączyć kamerę po Wi-Fi. Obok Was połączyłem kamerę bez zoomu, więc teraz możemy sobie z zoomem połączyć. Po podłączeniu do prądu kamera testuje obroty, więc będzie się obracać. Chwilkę trzeba poczekać. Jak już kamerę mamy uruchomioną, co robimy? Jak macie pobraną aplikację CamHi Pro, to jeszcze nie wchodzimy w tą aplikację, ponieważ musimy połączyć się z siecią Wi-Fi, którą generuje kamera. Ponieważ, tak jak już powiedziałem na wstępie, łączymy kamerę po Wi-Fi. Więc przechodzimy sobie do ustawień Wi-Fi, odświeżamy i w tym momencie kamera generuje swoją sieć Wi-Fi, która nazywa się IPCAM. Więc łączymy się z tą siecią i musimy wpisać hasło. Hasło do tej sieci Wi-Fi, którą generuje kamera, jest 0123456 Wpisujemy sobie. Czyli łączymy się teraz bezpośrednio z kamerą i tutaj ważna rzecz, ponieważ dużo osób tego nie rozumie, my jesteśmy połączeni teraz bezpośrednio, telefon z kamerą i ona nie ma dostępu do internetu. Dlatego też często wyświetla Wam się na telefonie, żeby rozłączyć się na przykład z tą siecią, bo nie ma dostępu do internetu, nie rozłączamy się. Macie się połączyć i być połączonym, bo w tym momencie musimy otworzyć sobie naszą aplikację CamHi Pro, więc otwieramy sobie ją. Teraz, żeby połączyć kamerę po Wi-Fi. Plus kamera sieciowa. Zobaczcie, automatycznie, jeżeli jesteśmy połączeni z siecią Wi-Fi kamery, wzięliśmy sobie połączenie sieciowe i automatycznie nam wykryło tą kamerę, więc tak, dodaj to urządzenie. Tutaj nic nie zmieniamy, robimy dodaj. I teraz, w tym momencie, jeżeli na telefonie jestem połączony ze swoim routerem, automatycznie mi tutaj wykryło monitoring IP. Jeżeli z jakiegoś powodu nie macie tutaj swojej sieci wpisanej, może telefon nie znalazł, klikacie sobie na tą lupkę i wtedy wybieracie swoją sieć Wi-Fi. Jak już wybierzecie tą sieć, musicie tutaj wpisać hasło do tej sieci Wi-Fi, czyli do Waszego routera.
Jak już macie wpisane, robię skonfiguruj i słuchajcie, w tym momencie, jeżeli kamera się połączy z naszą siecią Wi-Fi, wyda głośny dźwięk. Naprawdę głośny. I jeszcze chwilkę trzeba poczekać. Pomyślnie dodano. Kamera, test. Potwierdź. I mamy naszą kamerę dodaną. Kamera test. Jeżeli za pierwszym razem chcemy ją otworzyć, wyskoczy nam komunikat, żeby zmienić hasło do kamery. Więc zmieniamy sobie. Na poczet tego filmu wpisuję kamera 1, 2, 3. Zastosowanie. I teraz odsunę się troszeczkę. Połączmy. Tak, wiem i jestem. I zobaczcie, otworzyłem sobie obraz i mam tutaj coś takiego jak płynność. Czyli w tym momencie obraz jest w gorszej jakości wyświetlany, ale nie nagrywany, żeby była jasność. To jest tylko wyświetlany obraz. I chodzi teraz o to, że jeżeli chcę w lepszej jakości oglądać obraz, muszę sobie tutaj płynność zmienić na jakość. I w tym momencie kamera przełączyła się na streaming pierwszy, czyli jest wyświetlany obraz w lepszej jakości. To było połączenie po Wi-Fi. Teraz pokażę Wam, jak łatwo dodać kamerę po kablu. Mam obok Was kamerę połączoną po kablu, więc wystarczy, że sobie ją dodam. Plus kamera sieciowa, urządzenia w użyciu i teraz szukaj urządzeń w pobliżu mogę zrobić, ale mogę też zeskanować kod QR, który znajduje się na kamerze. Jeżeli podszedłbym tam, zeskanował, to bym wybrał tutaj i skanował sobie kod QR. Natomiast my sobie zrobimy szukaj urządzeń w pobliżu. Jeżeli jestem na telefonie połączony z moim routerem, do którego też są kamery podłączone, to mogę sobie wyszukać te kamery, które są tutaj dodane. I zobaczcie, mam z adresem 126, to jest ta kamerka. Robię potwierdź, aby dodać, potwierdź. I mam kamerkę. I teraz zobaczcie, tutaj jest napisane, że błędne hasło. Ponieważ w kamerze, która jest tutaj obok Was, mam założone już hasło, więc dlatego też wyświetla się błędne hasło. Jeżeli nie znam tego hasła, musiałbym zrestartować kamerę do ustawień fabrycznych. Natomiast oczywiście ja sobie ustawiłem kamera 1, 2, 3 na poczet tego filmu. 1, 2, 3, zastosowanie i jest online. Otwieram sobie, tak, mam płynność, robię jakość i w tym momencie zmieniamy sobie na większy ekran i jesteśmy. Tak to właśnie wygląda. Zobaczcie, jak szybko połączyliśmy kamery zarówno po Wi-Fi, jak i po kablu bez żadnych problemów. Jeszcze jedna rzecz. Z tej kamery, z tych kamer możecie korzystać również bez routera. Montujecie gdzieś kamerę na garażu, załóżmy, nie macie tam dostępu do internetu i raz na jakiś czas sobie podchodzicie pod kamerę, łączycie się z nią, przeglądacie pliki, odchodzicie od kamery i już nie macie z nią kontaktu, ponieważ możecie się połączyć z taką kamerą bezpośrednio właśnie z jej siecią Wi-Fi. Co zresztą widzieliście na początku. Zrestartuję sobie tą kamerę, więc naciskam przycisk, trzymam i czekam, aż kamera wyda dźwięk. Ten dźwięk oznacza, że kamera wykonuje restart fabryczny. Usunę sobie tą kamerkę, usuń, OK. I czekamy, aż kamera będzie wysyłała swoją sieć Wi-Fi ponownie. Czyli ustawienia Wi-Fi, łączę się z tą siecią, jest połączono. Teraz otwieramy sobie aplikację plus kamera sieciowa. Tak, to urządzenie, dodaj. Czyli praktycznie robimy to samo, co podczas łączenia po Wi-Fi. Tym właśnie wyjątkiem, iż w tym momencie klikamy brak konfiguracji dodaj bezpośrednio. Wybieramy sobie to, tak. Kamera test, niech będzie. Potwierdź. Mam kamerę online, otwieram i tak samo jak na początku trzeba zmienić hasło. Hasło zmienione i teraz otwieramy sobie obraz kamerki. Jest płynność, wybieramy jakość i w tym momencie jesteśmy bezpośrednio połączeni z kamerą, czyli w ogóle nie używamy internetu. I teraz, jeżeli mamy na przykład połączenie bezpośrednio z kamerą i chcielibyśmy ją połączyć z Wi-Fi, ponieważ już OK, mamy gdzieś router niedaleko i chcemy połączyć tą kamerę z routerem, wchodzimy tutaj w ustawienia, ustawienia Wi-Fi, dostępne sieci Wi-Fi, wybieramy naszą sieć, hasło do sieci, zastosowanie i czekamy, kamera połączy się z naszą siecią. Proste? Proste, nie? Ponownie wydobyła dźwięk,
oznaczający, że połączyła się z naszą siecią. Jak już mam kamerkę połączoną, mogę sobie wyświetlić obraz. I w tym momencie już przez router mam połączenie. I teraz, jak już Wam pokazałem połączenie po Wi-Fi i po kablu, teraz pokażę, jak możecie zdalnie sobie dodać kamerkę, ponieważ też często pytacie się o to. Otóż, żeby dodać zdalnie, macie, załóżmy, kod QR z kamery, bądź też numer seryjny macie z kamery, to prosto robicie plus, kamera sieciowa. W użyciu, ponieważ kamera już powinna być podłączona, czy po kablu, czy po Wi-Fi, nie ma znaczenia. I tutaj, gdzie jest numer UID, wprowadzacie sobie właśnie ten oto numer. Zobaczcie, ten SS, bądź też inaczej może być nazwany ten numer. Tutaj nie patrzcie, że akurat zaczyna się od SS, może zaczynać się od ZZ na przykład i tak dalej. Nie ma to znaczenia, natomiast jeżeli sobie tutaj wpiszecie ten numer, czyli załóżmy tam jakieś SS1 coś tam, następnie użytkownik zostawiacie, nie zmieniacie tego, ponieważ on jest zawsze admin i hasło. Hasło, które utworzyliście, bądź ktoś utworzył Wam. I tak się dodaje tak naprawdę kamerę zdalnie. Ale jeżeli chcecie udostępnić komuś kamerę, nie podawając hasła, to jeszcze prościej to możecie zrobić. Zobaczcie. Wchodzicie tutaj w ustawienia, u góry jest przycisk udostępnienia i ten kod QR wystarczy komuś wysłać. Jak już wyślecie ten kod QR, to osoba, która będzie chciała dodać taką kamerę, robi plus, dodaj do udostępnienia, skanuje ten kod QR i wszystko. Ja też mogę dodać, zobaczcie sobie, zapisz w galerii. Usuwam sobie teraz tą kamerę, ok, plus, dodaj do udostępnienia. Tutaj u góry mam galeria, wybieram sobie ten kod QR, potwierdź, aby dodać i mam kamerę dodaną, zobaczcie, mam podgląd. Bez problemu. Na różne sposoby możecie dodawać w błyskawiczny sposób. Mogę sobie lokalnie dodawać, mogę sobie zdalnie dodawać, mogę przesyłać kod QR. Sposobów jest naprawdę dużo. Pokrótce opiszę Wam funkcję w tej oto aplikacji. Więc tutaj w tym miejscu macie głośniczek, czyli w tym momencie kamera zbiera mój głos. Jeżeli będziecie chcieli powiedzieć coś przez kamerę, to mikrofon naciskacie i wtedy wydobywa się dźwięk z kamery. W tym miejscu nagrywamy wideo bezpośrednio na żywo, na nasz telefon. Nie ma nic wspólnego z nagrywaniem na kartę. Nagrywanie na kartę pokażę Wam za chwilę. Teraz wyłączamy sobie i nagranie mamy już bezpośrednio na telefonie. Jeżeli chodzi o to, to robimy zrzut ekranu, czyli w tym momencie wszystko na żywo robimy. I teraz ważna rzecz, na dole jest przesuwane menu. Zobaczcie, 3 kropeczki. A tutaj właśnie też parę rzeczy możecie zrobić. Zobaczcie, w lewo. I możemy sobie obracać kamerą. Lewo, góra, dół i tak dalej. Jeszcze raz w lewo. I zobaczcie, odbicie lustrzane. No to wiadomo, tak? Odbijamy do góry nogami. Nie jest to potrzebne nam. Ostrość. W tym momencie, jeżeli byście mieli kamerę z obiektywem optycznym, moglibyście tutaj nacisnąć i przybliżać sobie obraz optycznie. Zobaczcie, w tym momencie obok Was jest kamera z obiektywem stałoogniskowym, czyli nie zoomem optycznym i nie mogę sobie przybliżać optycznie, czyli naciskam i nic się nie dzieje. Jeżeli wezmę cyfrowo sobie przybliżam. Ale pamiętajmy, że zoom cyfrowy jest przede wszystkim stratny, a druga sprawa, jeżeli robię sobie przybliżenie, to on nie zapisuje się na karcie pamięci. Takie przybliżenie w ogóle się nie rejestruje, więc to jest tylko przybliżenie dla Was. Natomiast jeżeli mam kamerę z obiektywem optycznym, to zobaczcie, ostrość i tutaj jeżeli nacisnę przybliż, to on wtedy fizycznie przybliża. I jeżeli fizycznie przybliża, to mam też zarejestrowane takie przybliżenie na karcie pamięci. Ustawiona pozycja. Jeżeli posiadamy kamerkę i załóżmy kamera jest skierowana w ten sposób, patrzy sobie w takiej pozycji. Nie ma zasilania, po czym ponownie powróci prąd, więc kamera będzie testowała obrót i wróci do położenia tego, bądź też innego, który ustawiliście. Czyli nie powróci Wam do tego miejsca, chyba że to ustawicie. A żeby ustawić pozycję, do której kamerka ma wracać po zaniku prądu, wchodzicie właśnie tutaj, bierzecie 1 i robicie ustaw. I wtedy kamera wie,
że do tej pozycji po zaniku prądu ma powrócić. Więc pamiętajcie o tym. Następnie dostosuj głośność. Głośność wejściowa jest to nasz mikrofon, czyli mikrofon, który zbiera w kamerze, a głośność wyjściowa to jest głośnik. Czyli jeżeli mam 95 albo sobie jeden wezmę, no to wtedy bym nic nie słyszał, tak? Na 50, no to musicie sobie dostroić w ten sposób, że jeżeli mówicie przez kamerę, żeby nie było za głośno albo też za cicho. Dostosuj obraz, jasność, kontrast, nasycenie, wiadomo o co chodzi. Tryb noktowizyjny. I tutaj właśnie te opcje służą do tego, żeby wyłączyć na przykład diody podświetlenia, o czym też dużo osób nie wie. Tryb automatyczny chodzi o to, że jeżeli kamera wykryje człowieka, wtedy w nocy zaświeca białymi diodami, czyli tak jakbyście latarką świecili. Natomiast wzmocnienie koloru to kamera cały czas świeci tymi diodami. A tryb normalny w ogóle nie będzie świeciła białymi diodami, tylko jeżeli jest noc, to będzie w trybie czarno-białym, czyli będzie świeciła diodami podczerwieni, ale nie białymi diodami. Dlatego też, jeżeli ktoś nie chce, żeby kamera świeciła białymi diodami, to tutaj wybiera tryb normalny. I to jeżeli chodzi o te ustawienia, to wszystko. Teraz przechodzimy do głównych ustawień. Musimy kliknąć sobie tutaj koło zębate. Jak widzicie, ustawienia Wi-Fi, już o tym mówiłem, możecie sobie łączyć na przykład z inną siecią. Zmień hasło, no wiadomo, zmieniamy hasło do Wi-Fi. Zarządzanie alarmami. Jeżeli chcemy otrzymywać komunikaty, robimy tutaj odbieranie alarmu. I zobaczcie, od razu otrzymałem powiadomienie, ponieważ kamerka mnie widzi. Ja to wyłączę, ponieważ nie chcę otrzymywać tutaj podczas tego filmu cały czas komunikaty. Nazwa, detekcja ruchu, jak widzicie, ma być włączona. Jeżeli ktoś oczywiście chce mieć detekcję ruchu, no to detekcja ruchu ma być włączona. Czułość. Tutaj możemy sobie obszar lewy, cały obszar, prawa strona wybierać. I tutaj jeżeli chodzi o czułość, polecam ustawić na 28. 25, od 20 do 30. Alarm AI chodzi o wykrywanie człowieka. Jeżeli to byśmy wyłączyli, to kamerka działałaby na każdy ruch. Więc jeżeli sobie włączymy to działa na wykrycie człowieka. Wykadruj obiekt rozpoznawania. Chodzi o obramówkę. Zobaczcie, tutaj macie cały czas obramówkę. Jeżeli wyłączę sobie to, nie ma obramówki. Jest obramówka. O to właśnie chodzi. Wybierz tryb alarmu. Uruchom razem. Chodzi o to, że jeżeli macie tutaj uruchom razem, to algorytmy działają na zasadzie, że detekcja ruchu będzie działać na człowieka. A jeżeli chcecie uruchom osobno wybrać, to kamera będzie działała na każdy ruch i na wykrycie człowieka. Więc wszystko zależy od tego, co chcecie. Jeżeli tylko człowieka, to musicie wybrać uruchom razem. Zresztą to jest domyślna opcja, więc tutaj nawet nie musicie tego wybierać. Prosta konfiguracja, czyli kamera nagrywa non-stop. Zaawansowana, możecie sobie wybrać dni, godziny i tak dalej. Zdjęcia alarmowe na kartę SD, tutaj jest domyślnie to wyłączone. Jeżeli chcecie rejestrować po wykryciu ruchu, to musicie sobie tutaj włączyć. Wtedy kamera będzie nagrywała na kartę SD po wykryciu ruchu. Uruchom syrenę po wykryciu alarmu. Możecie sobie włączyć tutaj szczekanie psa na przykład. Zastosować. Wyłączmy sobie to szczekanie. Chodzi o to, że kamera wykrywa człowieka i wtedy zaczyna szczekać. Zdjęcia alarmowe na maila. Możecie sobie włączyć i skonfigurować maila. Konfigurację maila pokazywałem w tym odcinku, więc jeżeli ktoś chciałby, to zapraszam do obejrzenia. Nagrania alarmowe na FTP to musicie posiadać jakiś serwer. Na przykład NAS. Na serwerze NAS też możecie skonfigurować sobie serwer FTP i tutaj wtedy moglibyście go skonfigurować, ustawić i kamera by wysyłała zarówno nagrania, jak i zdjęcia na taki serwer, z tym, że musi posiadać kartę wewnątrz włożoną. Jeżeli nie posiada karty, to wtedy też nie będzie wysyłać pliki na serwer FTP, ponieważ to działa na zasadzie, że najpierw zrzuca sobie na kartę, a później wysyła na serwer FTP. Następnie ustawienia wideo. Rozdzielczość. Jak widzicie, tutaj mamy rozdzielczość 5 megapikseli i 4 megapiksele. Ja ustawiam na 4 megapiksele, ponieważ kamera widzi szerzej. Dużo lepiej niż na przykład na 5 megapikseli. Każdy może sobie ustawić jak sobie życzy. Ustawienia dźwięków, tak jak już wspomniałem, tutaj możemy dać jeszcze więcej. Następnie harmonogram. Jeżeli nie chcemy nagrywania ciągłego, to wyłączamy nagrywanie ciągłe i wtedy kamera będzie nagrywała tylko i wyłącznie po wykryciu ruchu, o ile w tym miejscu włączyliście zapis na kartę. Jeżeli nie włączyliście, to należy to włączyć.
harmonogram. A jeżeli chcemy zapisywać w trybie ciągłym i po wykryciu ruchu, to zarówno tutaj, jak i tam też musi być nagrywanie na kartę SD włączone. Prosta konfiguracja 24/7, czyli cały czas nagrywa kamera, a możecie sobie też w jakieś określone dni nagrywać. Strumień pierwszy, czyli w tej lepszej jakości nagrywamy. Długość pliku wideo, czyli w trybie ciągłym możemy sobie ustawiać, jak długi plik ma być. Natomiast jeżeli chodzi o wykrycie ruchu, nie ma takiej możliwości i pliki mają 14-15 sekund. Ustawienie czasu, tutaj jest bardzo ważna rzecz. Pierwsze co zrobicie, jeżeli otrzymacie kamerę, wchodzimy sobie tutaj, ustawiamy strefę czasową na Warszawa, czas letni włączacie, robicie zastosowanie, to musi być. Synchronizować czasu z telefonem nie ma sensu, bo po jakimś czasie po prostu się przestawi ten czas. Domyślne ustawienie, możemy sobie uruchomić kamerę, możemy również zrobić ustawienia fabryczne kamery. Informacja o urządzeniu, przydatna rzecz, jeżeli chodzi o adres IP. Jak widzicie, mamy 126 adres IP. Przechodzimy do odtwarzania plików z karty. Jak odczytać pliki z karty? Pliki z karty odczytujemy tutaj, taka karta SIM, naciskamy, następuje ładowanie plików i zobaczcie, nagrania alarmowe, ponieważ kamera jest obok Was, widzi mnie, cały czas wykrywa i to o czym mówiłem. Nagrania mamy 14-sekundowe, tak? 14, 15 i tak cały czas kamerka będzie wykrywać mnie i będzie cały czas takie pliki tworzyć. Natomiast jeżeli by mnie nie wykrywała, byłoby regularne nagrywanie. Zaraz zobaczmy ostatni tydzień. Może coś się znajdzie. O, zaplanuj nagranie. W tym momencie to nagranie jest w trybie ciągłym zapisane, czyli tam nie było wykrycia ruchu. Ale już dalej, jak patrzymy, to już nagrania alarmowe, czyli kamera wykrywała mnie. I tutaj jeszcze chciałem powiedzieć, że domyślnie nie mamy zbytnio dużo tych plików. Zobaczcie, już dalej nie mogę sobie przewijać, chociaż wiem, że znajduje się tam dużo więcej tych plików. I tutaj też dużo osób o tym nie wie, natomiast nie bójcie się klikać, nie bójcie się sprawdzać. Zobaczcie, tutaj jest ta lupka, no po coś ona jest, trzeba kliknąć ją i tutaj mamy wtedy więcej opcji. Możemy sprawdzić sobie nagrania na przykład z ostatniego tygodnia. I w tym przypadku, jeżeli mamy z ostatniego tygodnia, to tych plików będzie znacznie więcej. I automatycznie nam się pokazały też nagrania w trybie ciągłym zapisane. Jeżeli bym miał tych dni kilkanaście, to kilkanaście, to mógłbym sobie tutaj wybrać niestandardowe i na przykład od kiedy chciałbym do kiedy przejrzeć takie pliki. Jeżeli chcę odczytać taki plik, klikam na niego, robię play. Ponieważ pliki się szybciej czytają. Jeżeli tych plików będzie dużo i mam plik odczytywany na żywo. Jeżeli go chcę pobrać, naciskam pobierz. I pobiera się taki plik bezpośrednio już na telefon. Natomiast jedna rzecz, zaraz Wam powiem. Zobaczcie, jak Wam się już pobierze, robimy przejść do widoku i tutaj macie pobrane pliki. Natomiast jeżeli byście udostępnili taki plik innym osobom, to mogłyby one nie odczytać takiego pliku, ponieważ on jest w H265 obecnie. Jeżeli go chcemy przekonwertować, klikamy po prawej stronie na strzałeczkę, OK i w tym momencie mamy przekonwertowany plik do MP4 i taki plik bez problemu możecie udostępniać komu chcecie. Dodatkowo macie taką linię czasu, gdzie też bezpośrednio możecie sobie odczytywać te nagrania w ten sposób, przesuwając po linii czasu nagrania. I tutaj odtwarzanie zdjęć. Wszystkie zdjęcia, które są zrobione, odtwarzamy i mamy zdjęcie. Jeżeli chodzi o ten folderek, to są wszystkie nasze nagrania już zapisane w telefonie. Czyli ten folder to jest zapisane nagrania na telefonie, a tutaj taka karta to są pliki na karcie pamięci. Jeżeli macie kilka kamer, też możecie podejrzeć na przykład 4 kamery. U góry tutaj klikacie, dodaj grupę, dodaj sprzęt i na przykład wybieracie sobie. Jeżeli chciałbym sobie wziąć 4 do grupy dodać, klikam OK, nazwa grupy, kamery, OK i zobaczcie, mam 4 kamery w grupie dodane. Jeżeli sobie otworzę, to wtedy mam 4 naraz kamery. Jak widzicie, mamy też kamerę do streamingu. Ona do streamingu kamera to właśnie jest C12-5MP. I to tyle, jeżeli chodzi o telefon.
Teraz pokażę Wam, jak skonfigurować na komputerze. Jak już zakupiliście sobie kamerę, to wchodzicie albo w tą kamerkę, albo w tą. Wybieramy. I w opisie macie program do pobrania. Nawet jeżeli zakupiliście rok temu kamerę, warto pobrać sobie raz na przykład na pół roku taki program, ponieważ my wrzucamy zawsze aktualną wersję. Jeżeli pobierzesz już sobie taki program, będziesz miał konwerter. Konwerter służy do przekonwertowania plików z H265 do MP4, co zresztą też Wam pokażę. Jak już macie zainstalowany program, nie będę pokazywał instalacji, ponieważ instaluje się jak każdy inny program i zobaczcie wersja 6.5.5.3. I teraz, jak mamy otwarty program? Należy dodać kamery. Tylko że dużo osób, jak kliknie gdzieś, załóżmy klikniemy sobie w ustawienia, wyskakuje im login i hasło i tutaj próbują wpisywać jakieś hasła, admin i tak dalej. A tutaj nic nie trzeba wpisać. Tutaj należy tylko kliknąć zatwierdź. To wszystko. Więc pamiętajcie, że nie wpisujemy żadnych haseł, ponieważ to logowanie było do programu. Jeżeli ktoś chciałby zabezpieczyć sobie ten program, że ktoś nieupoważniony nie mógł otwierać, nie mógł podejrzeć żadnych kamer, to musiałby zabezpieczyć sobie taki program. Tutaj zarządzanie użytkownikiem. W tym momencie jest admin i tutaj musiałby sobie zmodyfikować bądź dodać innego użytkownika. Tylko pamiętajcie, że to nie ma nic wspólnego na razie z kamerami. Teraz jak dodać kamery? Możemy to zrobić na dwa sposoby. Ja Wam pokażę pierwszy. Możemy sobie kliknąć tutaj w ustawienia. Możemy sobie tutaj kliknąć szukaj i nam wyszukuje kamery. Drugi sposób. Wchodzimy w ustawienia, czyli w koło zębate i na przykład zdalnie. Nie jesteśmy w domu, tylko gdzieś tam. Mamy dodane kamerę na aplikacji Camhi. Możemy sobie tutaj robić wprowadź UID. I ten UID, to już Wam mówiłem, to jest ten numer, który znajduje się tutaj pod nazwą kamery. Załóżmy kamera i pod tą nazwą jest numer seryjny. Musiałbym go tutaj wpisać. Czyli ten SS bądź tam ZZ, cokolwiek. I oczywiście cały numer z myślnikami. Te myślniki muszą być, tak? Czyli myślnik, potem jest coś tam. To wszystko ma być. Następnie nazwa. Nazwa jest dowolna. Możecie sobie cokolwiek pisać. Kamera 1. Jeżeli chodzi o nazwę użytkownika, zostaje admin. Hasło wpisujemy do kamery. Tak jak pamiętacie, ja ustawiłem kamera 1, 2, 3, to musiałbym tutaj to hasło podać. I to jest zdalne dodawanie, więc już możemy sobie lokalnie dodać, wyszukując w sieci lokalnej, mógłbym sobie zaznaczyć i robić dodaj kamerę. Natomiast nie chcę tego robić, bo pokażę Wam jeszcze jedną opcję, dużo szybszą. Wejdę sobie tutaj i obok mam plus. Jeżeli kliknę na ten plus, to automatycznie wszystkie kamery, które program znajduje w sieci, automatycznie dodaje. Tylko dodaje je z domyślnym hasłem. W naszym przypadku domyślne hasło jest to admin. Więc jeżeli by tutaj było połączono i bym dwa razy otworzył taką kamerę, chciałoby tak jak na aplikacji, żeby zmienić to hasło. Ale w naszym przypadku my już zmienialiśmy na aplikacji. W pierwszej kolejności dodawaliśmy do aplikacji, więc tam zmieniliśmy to hasło. Więc na programie już pokazuje, że jest błąd hasła. Więc teraz wchodzimy w koło zębate i musimy sobie na przykład dwa razy kliknąć na daną kamerę, której chcemy ustawić hasło. Możemy wpisać kamera i hasło musimy zmienić. Jak pamiętacie, kamera 1, 2, 3. Kamera 1, 2, 3. Enter. Jeszcze raz sobie wchodzimy tutaj i my dodaliśmy kamera. Gdzie jesteś? Tutaj. Prawym przyciskiem myszy albo dwa razy na nią klikam. Tutaj się robi online i mam podgląd. Proste, nie? Pierwszy podgląd jest gorszej jakości, czyli ten streaming drugi wykorzystuję. Jeżeli chcemy mieć tutaj lepszy podgląd, prawym przyciskiem myszy i jakość najwyższa wybieramy. I w tym momencie przełączyła się kamera na streaming pierwszy, czyli lepszej jakości. Możemy sobie powiększyć, możemy tutaj na dole sobie wybierać ten sposób, widok ten, tak i tak dalej, jak sobie życzycie. Wszystko zależy od tego, ile macie kamer. Jeżeli chcemy przejść do ustawień, mamy tutaj PTZ, czyli możemy sobie obracać kamerą. Jeżeli kamera posiadałaby optyczny zoom, tutaj moglibyśmy sobie przybliżać, oddalać. Presety. Jak pamiętacie, jeżeli
Chcemy, żeby kamera wróciła do danej pozycji po zaniku prądu, ustawiamy preset 1. Ustaw. Następnie, jeżeli chcemy przejść do ustawień kamery, koło zębate, ustawienia parametrów, wybieramy sobie tutaj kamerę z listy, ponieważ jeżeli macie jedną, to nie ma problemu, ale jeżeli macie kilka kamer, to musicie na nią kliknąć, żeby przejść do ustawień kamery. Tak naprawdę tutaj nie ma sensu nic zmieniać, wszystko na aplikacji zmieniacie. Tutaj nie macie w obrazie, nie ma możliwości redukcji ISO, co jest bardzo ważne w tych kamerach, ponieważ w nocy, jak pokazywałem na tym filmie, możecie odczytać tablicę z tych kamer. Ale właśnie, żeby odczytać tablicę, musicie zmniejszyć ISO. Więc tutaj na tym programie nie ma za bardzo co tutaj ustawiać. Możecie ewentualnie mieć podgląd, bądź też pobrać pliki. I tutaj jest zdalny podgląd. Wybieracie, jakie nagrania chcecie, czy w trybie ciągłym, czy alarmowym. Następnie wybieracie daną kamerę, czyli w naszym przypadku to jest ta kamera. Robię szukaj. I teraz mogę 2 razy kliknąć na dany plik. Wtedy otworzy mi się automatycznie nagranie, ale mogę też pobrać dane nagranie. Nałóżmy tutaj prawym przyciskiem myszy i robię pobierz nagranie. Proszę zatrzymać odtwarzanie. Zatrzymujemy. Prawym przyciskiem myszy pobierz. I teraz zobaczcie, tutaj od razu mam ścieżkę D, HD, download i tak dalej. Natomiast może Wam wyskoczyć informacja, że na przykład nie wybraliście ścieżki. Wtedy zaraz Wam pokażę, gdzie musicie to ustawić. Ale w naszym przypadku mamy ścieżkę, jak widzicie, D, download i tak dalej. Robimy rozpocznij. Plik się nam pobrał, ale zobaczcie, tutaj ścieżkę ustawiacie. W ustawienia, zarządzanie nagraniami i tutaj musicie ustawić dysk, na który mają pobierać się pliki, bądź też możecie nagrywać z tego programu bezpośrednio, no ale wtedy musiałby program cały czas działać i Wasz komputer. Czyli tak, nasze nagranie pobrało się dzisiaj, 20. Otwieramy i zobaczcie, ten plik jest w formacie H265, dlatego też komputer go nie odczyta. Jeżeli tam kodeków nie będziecie mieli, a zazwyczaj nie macie, to nie odczytacie takiego pliku, a jak odczytacie, to będzie w bardzo przyspieszonym tempie, stąd też trzeba go przekonwertować. I właśnie z pomocą przychodzi konwerter, który pobieracie razem z programem HIP2P Client. W naszym przypadku konwerter, otwieramy i teraz wybierz katalog, to właśnie katalog z naszym plikiem, bądź plikami, bo jeżeli będziecie mieli tam dużo plików, no to wybieracie sobie katalog. Jak już wybraliśmy nasz katalog, czyli folder, automatycznie, jeżeli tam bym miał więcej plików, to wszystkie by się dodały. Tutaj, gdzie chcemy je zapisać. Weźmy biblioteka, wideo, zaznaczamy sobie plik, robimy do MP4 i robimy konwertuj. Sukces 1, niepowodzenie 0, czyli nasz plik został przekonwertowany. Jak przejdę do wideo, mogę sobie otworzyć takie nagranie. I tak to wygląda. Jak już wspomniałem, te kamery też mają możliwość odczytywania tablic w nocy. I żeby to zrobić, należy użyć przeglądarki. Akurat jeżeli chodzi o ustawienie ISO, możemy użyć każdej przeglądarki. Nie musi to być Internet Explorer, może być nawet Firefox. Adres IP znamy, ponieważ już powiedziałem, na telefonie mogliśmy sobie to sprawdzić. 192.168.10.126. Enter. Nazwa użytkownika admin. No i hasło kamera 123 w moim przypadku. Enter. I teraz tutaj możemy sobie wybrać język polski. Podgląd przez przeglądarkę. Opcje. I teraz obraz. I tutaj mamy ekspozycję. Może odświeżmy sobie. O, pokazał się obraz. Jeżeli mamy ekspozycję, to możemy sobie wziąć, zmniejszyć ISO. Jeżeli tą ekspozycję zmniejszymy, zresztą na tym filmie wszystko pokazuję. Czy wiecie, że możliwość odczytu tablic rejestracyjnych z kamer IP to nie jest taka oczywista sprawa? Otóż w dzień nie będzie z tym problemu i w zależności od odległości, w jakiej znajduje się samochód, będziemy w stanie odczytać tablicę. Gorzej będzie po zmroku. Kamera przechodzi w tryb noc i diody IR zaczynają odbijać się od tablic rejestracyjnych, przez co widzimy tylko białą poświatę. Ale czy można coś z tym zrobić? Jasne, że tak. Chociaż nie na wszystkich kamerach. Ja Wam pokażę na przykładzie tych kamer. Jeżeli chodzi o kamerę C12-5MP, w opcjach wchodzimy w obraz, następnie musimy zmniejszyć wartość ekspozycja do takiej, aż będziemy widzieć poprawnie tablicę. Po zmniejszeniu do odpowiedniej wartości, jak widzimy, teraz tablicę możemy odczytać.
Tutaj jeżeli chodzi jeszcze o ustawienia, możecie sobie wziąć zdjęcia, przesyłać na FTP-a. To właśnie możemy zrobić timelapsy. Czyli tutaj na przykład jeżeli chcecie na karty zapisywać zdjęcie co ileś sekund, to ustawiacie ileś sekund, zdjęcie zaznaczacie. Wtedy zdjęcia zapisują się bezpośrednio na karcie pamięci. Jeżeli chcecie na FTP-a, to tutaj sobie ustawiacie ileś sekund, zapisujecie i musicie jeszcze ustawić serwer FTP, ale to też już wielokrotnie pokazywałem, więc myślę, że każdy sobie z tym poradzi. Również przez przeglądarkę możecie sobie ustawić datę, tak jak widzicie tu już jest ustawione. Dzisiaj pokazałem Wam konfigurację krok po kroku tych dwóch kamer. Jak już wspomniałem, różnica polega tylko i wyłącznie na obiektywie. Więc na dzisiaj to już wszystko. Każdą niedzielę o godzinie 9 pojawiają się filmy z konfiguracji kamer, a w środę pokazuję konfigurację krok po kroku każdej kamery z naszej strony, więc zapraszam serdecznie. Do zobaczenia. Cześć!